Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj kolejny film. Dzisiaj tutaj napisał do mnie pewien jeden taki pan. Mianowicie może troszeczkę przeczytam Wam ten komentarz, ponieważ to dotyczy bardzo wielu ludzi, co tutaj dzisiaj wyjdzie z tego wszystkiego. I pomimo, że wspominałem już tu i tam parę razy o tym, i że są to naprawdę ważne rzeczy, widzę, że do wszystkich to jednak po prostu nie dociera. Więc po prostu spróbuję to bardziej przybliżyć i bardziej to jeszcze nacisk taki na to dać, żeby to w końcu każdy zrozumiał. Ponieważ sami w sumie się krzywdzimy codziennie. Przynajmniej ci, którzy te rzeczy kupują i ich używają. A więc tak. Witam Was, moi drodzy. Od wielu lat staram się odżywiać mięsnie, czyli używam wszelkiego rodzaju dobrych, tutaj jest podkreślone dużymi literami, dobrych firm mięsa, typu jak parówki, jakiegoś rodzaju kiełbasy, różnego rodzaju szynki, paszczety, tego typu rzeczy, moi drodzy. Niestety ostatnio zacząłem mieć różnego rodzaju problemy zdrowotne. Pogorszył mi się mój stan skóry, stwierdzono, że mam przytkane żyły, moje nerki są również osłabione. Z tego, co zauważyłem po filmach, Twoja żona również odżywia się dietą mięsną. Dlatego chciałem zapytać, dlaczego u mnie wystąpiły tego typu objawy. Tak to nazwijmy, objawy. Ponieważ to są w sumie objawy. Moi drodzy, ja tyle razy powtarzałem, jeżeli już, to tylko i wyłącznie czyste mięso. Nie jakieś przetworzone, gotowe rzeczy, jakieś paróweczki, nie wiadomo czego, jakieś kiełbaski przeróżne. Ja wiem, my jesteśmy tym zasypywani. Jeżeli wyjdziemy teraz do sklepów, jakichkolwiek by to nie było, to mamy taką małą ladę, powiedzmy, gdzie są jakieś świeże mięsa, a w porównaniu do tego to mamy kilometr lodówek, w którym stoją różnego rodzaju gotowe kiełbasy, parówki, tego typu rzeczy. Tego jest naprawdę masa. Dlaczego nie powinniśmy tego w ogóle jeść? Moi drodzy, jest tam parę składników, które w środku są i które naprawdę wcale nie są dla Was dobre, a wręcz ich ryzyka zdrowotne są znane. Jedną z takich rzeczy to jest tak zwana sól peklowa. Nawet w tej Wikipedii piszą, że nie wolno tego podgrzewać. Piszą to w Wikipedii, moi drodzy. A co my robimy? Grillujemy, gotujemy, smażymy. A dlaczego nie wolno tego podgrzewać? Ponieważ wtedy zmienia się jej skład i staje się toksyczna i staje się rakotwórcza. Następnie producenci bardzo lubią dosypywać różnego rodzaju domieszki do środka. Na przykład pod taką nazwą hydrolizat. No cóż, brzmi w sumie spoko, nie? Hydrolizat na przykład białka. Jednak pamiętajmy, że hydrolizat białka nie jest już zrobiony z mięsa, tylko jest robiony z odpadów. Na przykład z krwi, z kopyt zwierząt, z kości również jest zrobiony. I to są typowe odpady, typowe rzeczy odpadowe, które ogólnie nie są przetwarzane. Kiedyś się ich tam w większości nie przetwarzało. Oczywiście nie wszystkich, bo z kości tam robiono jakieś zupy, tego typu rzeczy i tyle. Jednak tutaj robi się teraz coś takiego. To bardzo często występują później jakiegoś rodzaju alergie, ale nie to jest jeszcze w tym wszystkim najgorsze. Najgorsze w tym wszystkim to są fosforany, moi drodzy. Fosforany. Cóż to takiego jest? Mamy fosforany naturalne i mamy fosforany sztuczne. Te naturalne występują gdzieś na przykład w orzechach, w ziemniakach itd., itd. Nasz organizm nie za bardzo chce te fosforany przyjmować i ogólnie przyjmuje ich jakieś 40% do siebie. Jednak problem jest, że tutaj przy produkcji wszelkiego rodzaju wędlin, jeżeli te fosforany są używane, a są praktycznie używane wszędzie, są parę takich firm, które ich nie używa,
Oraz oczywiście, jeżeli ktoś sam sobie robił kiedyś mięso, to też nie było używane. Do tego przejdę za chwileczkę. Dlaczego? Bo to jest bardzo ważny punkt tutaj w tym wszystkim. I te fosforany wiążą wodę tutaj, żeby to wszystko lepiej, ładnie wyglądało, żeby ta struktura była taka dość twarda, żeby można było coś ugryźć, żeby był piękny kolor, tego typu rzeczy. Wiadomo, to klientom bardzo, bardzo na tym zależy, więc to jest po prostu dosypywane. Jak wiadomo, oko też je. Ale no, później przez to oko, no to będziemy mieli problem. Wielki problem. Ponieważ te fosforany stoją już od dawna w podejrzeniu przez to, że na przykład wywołują starzenie skóry, wywołują problemy z nerkami. U osób, które mają problemy z nerkami, można ich gdzieś poniżej 5 gram na dzień stosować. Norma to jest takie 5 gram dla dorosłego człowieka, tak to jest przyjęte. Jednak czy te 5 gram naprawdę jest przestrzegane? Przecież nie masz napisane limitu teraz na tej paczce, że możesz zjeść tylko tyle i tyle plasterków tego na dzień. Nie masz tego napisane. A niektórzy rzeczywiście tego bardzo dużo jedzą. Tu wieczorkiem jeszcze jakiś serek, tam też fosforany przeważnie bywają. W różnych produktach bywają fosforany, nie tylko i wyłącznie w przetworzonym mięsie. No i później się to zbiera przez cały dzień i mamy problem, bo w pewnym momencie przekraczamy tę granicę i tak jak mówię, one są całkowicie wchłaniane do naszego organizmu i stwarzają problemy. Jednym z tych problemów są również zatykające się żyły. Tak, dochodzi do zatykania żył. Właśnie przez te fosforany. To już temat jest bardzo znany, jednak no, za bardzo nikt się nie kwapi do tego, żeby go zabraniać. Niektórzy zaczynają uciekać na cytryniany, tego typu rzeczy. Jednak te cytryniany też do końca nie są jeszcze przebadane, ponieważ kiedy fosforany zostały dopuszczone do użytku, to było i jeszcze trochę lat temu. I w sumie nie było wtedy żadnych badań, które by potwierdzały, że to jest szkodliwe, że coś jest z tym nie tak i tak dalej, i tak dalej. Także w sumie tak to zostawiono i za bardzo nikt się nie kwapi do tego, żeby coś tutaj teraz z tym zrobić. Moi drodzy, jak uniknąć tych fosforanów? Ponieważ jest coś takiego. Pamiętacie, kiedyś każdy miał przy domu swoją własną produkcję, nazwijmy to produkcję zwierząt, bo tak naprawdę to były hodowle zwierząt i każdy sobie sam produkował swoje wyroby. Pewnie większość z Was, przynajmniej ci w moim wieku, tak gdzieś pamiętają jeszcze te czasy, albo powinni je pamiętać, że coś takiego miało miejsce, gdzie każdy tam coś swoją, jako świnkę miał coś i później wszyscy naraz tam robili, przy tym robiło się kiełbasy, to, tamto, owo, szyneczki, nie wiadomo co jeszcze, wszystko się praktycznie w jeden dzień przetwarzało. I uwaga, każde zwierzę zawiera w sobie te fosforany, tak, zawiera te fosforany w sobie i z tymi fosforanami jest nic takiego, wszystko jest super, wszystko jest fajnie, tylko że jest taka zasada, to znają starzy tacy rzeźnicy, którzy to robili jeszcze w tym fachu, wiedzą, że kiedy tą świnkę już sieją, to do godziny czasu trzeba ją przetworzyć. Tak, bo do godziny czasu się te fosforany utrzymują. Później one się zaczynają rozpadywać i już tego nie ma. I wtedy nie trzeba dodawać żadnych fosforanów do środka. I była jeszcze taka inna metoda. Dosypywało się jeszcze troszeczkę soli. Jak się gdyby soliło się to mięso, wszystko, to przedłużało na parę godzin dalej te fosforany naturalne, że one zostawały w tym mięsie. Wtedy wszystko było fajnie i pięknie. Jednak co, dzisiaj mamy tak, dzisiaj mamy rzeźnię tutaj, niekiedy trzeba setki kilometrów dalej to mięso przewieźć, gdzie ono zostanie przerobione. Nie ma szans, żeby się wyrobić w godzinę, bo to wszystko idzie, wiecie, pyk, 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 pyk. Te takie może tradycyjne hodowle, jeszcze tacy tradycyjni rzeźnicy to jeszcze będą tak robić, przypuszczam, że mogą tak robić. Pewnie nie wszyscy, ale mam duże przypuszczenie, że tak będą robić. I po prostu nie będą musieli używać różnego rodzaju fosforanów i tak dalej. Alternatywą do fosforanów są też łuski babki jajowatej na przykład.
To jest też taka alternatywa. Tam się jeszcze dużo rzeczy eksperymentuje, jak to ominąć, ale one są też jakąś taką alternatywą, tylko wiadomo, że to trzeba wszystko ładnie, pięknie później zmielić, z tego wykorzystać i tak dalej. Druga sprawa to jest oczywiście w takim mięsie, pamiętajcie, że tam nie idą te piękne kawałki mięsa do środka, tylko idą te wszystkie resztki mięsa, które gdzieś tam zostają, gdzieś na jakieś policzki, gdzieś tam z brzucha jakieś resztki, tego typu rzeczy. Te piękne kawałki, one są w dużej cenie, więc nikt wam tych pięknych kawałków, które są mega drogie, nie przemieli teraz i zrobi wam śmieszną parówkę z tego, którą wam później sprzeda za parę złotych. Bo jak widać te ceny tych parówek, to coś tutaj masywnie nie gra w tym wszystkim. Dlaczego one są takie tanie? I później rodziny kupują, no bo tanio, kilo, dwa, takie opakowania tych paróweczek i wszyscy się nimi obiadają. Tak, bo jest tanio. Ale co tam w środku dalej w tym jest? Co tam zostało przemielone teraz do środka? To się już nikt nie zastanawia nad tym. Dzięki też tym fosforanom udaje się producentom przemycić sporo wody do tego. Dzięki hydrolizatowi również, bo hydrolizat też pomaga w tym, żeby się ta woda bardziej z mięsem mieszała. No i później mamy taką parówę, tak pokażę, a za chwilę jak ją upieczemy, czy coś, to ona jest taka, bo cała woda z niej wyjdzie. I tak samo jest z wszystkimi innymi. Weźcie sobie te plasterkowane mięso, wrzućcie to sobie na patelnię, przysmażcie to, nie jedzcie, bo tak jak mówiłem, sól peklowa, nie wolno tego jeść, ale przysmażcie tak dla jajec i zobaczcie, jakie to malutkie zostanie, jakie było najpierw, a co z tego zostanie. Bo to wszystko po prostu odparuje, co tam jest do tego nadane. I później mamy właśnie takie problemy zdrowotne przeróżne. Następnym problemem to jest azoten sodu. To jest E250, ale on też występuje już pod innymi nazwami. Tam przeważnie też jest azoten. To jest chyba 251, 252, 253E. Tak koło tych numerów. Mogli już jakieś dorobić do tego. Konserwant. Bardzo mocny konserwant jest dodawany do tego, żeby tam się jakieś dziadostwo nie rozwinęło w takiej kiełbasie, czy w takim przetworach, tego typu rzeczy. I co to robi? No moi drodzy, kosi całą florę jelitową do zera, ten mikrobiom praktycznie, no bo to jest konserwant, on ma bakterie, pozbywać się ich, żeby się nic nie rozmnażało. Na co my mamy w jelitach? No mamy bakterie i oha, eureka, te bakterie są nam potrzebne. A teraz, kiedy takie konserwanty będziemy sobie zajadać, no to będziemy pięknie te bakterie kosić i nic z nich nie zostanie. I co wtedy się dzieje? Problemy skórne, moi drodzy. Bardzo często to jest jedna z najczęstszych przyczyn, że są to problemy skórne, ale to dopiero jest wierzchołek góry lodowej, bo to później schodzi dalej. Problemy skórne, za chwilę jakiegoś rodzaju inne choroby, tu jakieś choroby przewlekłe się zaczynają robić, tu jakieś choroby autoimmunologiczne się zaczynają robić, a tutaj coś zaczyna nowotworzyć. I tak dalej, i tak dalej. To od tego, od jelit, to później wszystko do góry, to tak jak kamienie domino, wiecie. Jak się jeden przewróci, to przewraca następny i to tak tyk. Później tak to leci za tym. I to jest właśnie koszenie bakterii w jelitach. To jest właśnie taki efekt domino. Że to po kolei leci później już wszystko, bo później już wątroba przeciążona, to, tamto i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj w tym momencie mamy tą odpowiedź na to pytanie, proszę pana. Fosforany, zatykane żyły, fosforany, osłabione nerki, azoten sodu, problemy skórne. I moi drodzy, zastanówcie się, czy chcecie jeść te przetworzone rzeczy. Czy tym bardziej chcecie tym karmić wasze dzieci, bo bardzo często widuję takie piękne, różne wyroby. Nawet takie fajne nazwy mają, nie będę wypowiadać, typowo takie dla dzieci, a to super tutaj dla dziecka. Teraz obróć ten skład. Obróć ten skład i wsadź sobie tą etykietę po prostu między oczy i przeczytaj, co tam na tym jest. Drzwi cię nie ścisną od tego przeczytania. I zastanów się, czy chcesz to dać teraz swojemu dziecku. A nie później będziesz mi wypisywać znowu na maila, bo tu to dziecko ma to, tamto i tamto i tamto. A czym karmiłeś to dziecko?
No właśnie. Czym karmiłeś? No właśnie. I tu pozostaje to. Tego jak chcecie jakieś produkty, takie typowe wędliny, to albo znajdźcie producentów, którzy nie dodają tych dziadostw. Są tacy, są. Bardzo mało, ale są. Trzeba się troszeczkę wysilić. Albo róbcie to sami. Wystarczy jakaś śmieszna maszynka do mięsa i mielić i robić. To jest bardzo proste, żeby to samemu zrobić. Pamiętacie, byliśmy niedawno u jednego widza, tutaj razem z nim nagraliśmy film z miernikiem. Pokazał kawałek mięsa, który zmierzyliśmy. To mięso było fajne, super, ok. Teraz z tego samego mięsa miał kawałek, który był zrobiony już przemysłowo, z zachowaniem wszystkich zasad, czyli to musiało być tam dodane, te chemikalia. Tutaj miernik już wywalił niesamowicie do góry. Ale teraz z tego samego kawałka mięsa miał też zrobioną kiełbasę, którą sam zrobił. I miernik, wszystko pięknie na zielono. Ten sam kawałek mięsa, jeden przerobiony przez fabrykę, drugi przez niego samego. Różnica była kolosalna, moi drodzy. Kolosalna różnica. Ten film był tam gdzieś parę filmów do tyłu mnie, może 3 tygodnie temu, plus minus. Gdzie tam był z takim panem, byłem tam na tym filmie, u którego byliśmy tam pomierzyć mu różne rzeczy. Taka była różnica kolosalna. Ponieważ do tych gotowych mięs tam jeszcze tyle nie dodają, znaczy gotowych mięs, kawałków mięsa mam to na myśli, nieprzetworzone, surowe mięsa. Tam jeszcze tak nie kombinują przy tym. No, jakaś woda tam będzie naszczyknięta, ale już nie dodają tych wszystkich innych fosforanów, tego dziadostwa, bo żeby je dodać, musieliby to zmielić. A że to jest niezmielone, to nie ma problemu tutaj jeszcze z tym. I tutaj jeszcze wszystko w miarę tak dosyć spoko wygląda. Oczywiście można trafić też na kombinatorów, tych nie brakuje w dzisiejszych czasach, ale ogólnie lepiej kupić po prostu kawałek mięsa i samemu sobie te przetwory zrobić w domu. Ja wiem, że to będzie kosztować czasu, że ja wiem, że to nie jest takie wygodne, jak sobie otworzyć plastikowy woreczek i wyciągnąć gotowe rzeczy, ale kiedyś przypłacicie po prostu za to zdrowiem, za te lenistwo, że się nie chce samemu czegoś zrobić. Także taki temat na dziś, mocno do przemyślenia, naprawdę, bo tutaj mamy efekty jedzenia właśnie w dużych ilościach takich gotowych produktów. To są efekty tego, nic więcej. To by było na tyle, moi drodzy. Ja jeszcze przypominam, że macie konkurs, który cały czas trwa. W opisie tego filmu macie przeróżne linki, kody zniżkowe do różnych produktów, jak na przykład poduszki z bardzo długą gwarancją, materace czy absorbery, które mocno gorąco Wam tutaj polecamy. Kupując cokolwiek z tego sklepu teraz i wpisując w uwagach do zamówienia konkurs z szamanem i następnie do 24 sierpnia zostawiając nam tutaj pod jakimkolwiek filmem komentarz o produkcie, który zakupiliście, cokolwiek by to nie było, jakąś historię na temat, co Wam do głowy przyjdzie, możecie napisać, to my 24 sierpnia będziemy kogoś wybierać, kto dostanie bon na 6000 zł do tego sklepu i będzie mógł sobie kupić co tylko chce w tym sklepie za ten bon. Także ja Wam życzę wszystkim miłego dzionka, tyle na dziś, trzymajcie się, hej!